Dobra, dzień dobry. Ale dzisiaj dobrze pospaliśmy. Rodzina jeszcze śpi. Ja biegnę na jeszcze kolejne mierzenie garnituru marynarki. Dam im jeszcze pospać z godzinę, a później pójdziemy na śniadanie. Dzisiaj wieczorem powrót do domu. Zobaczymy jak będzie. Dzisiaj jeszcze spędzimy dzień z Tomaszem, z dziećmi. Mam kilka atrakcji zaplanowanych. Zobaczymy jak będzie. Dobra, nie pójdę pieszo, wezmę metro. Będzie łatwiej i przyjemniej. No dobrze, poszedłem w końcu ten garnitur zmierzyć. To było drugie mierzenie, więc to by było na tyle w tej kwestii. Udało mi się wymknąć rano, zanim wszyscy wstali, więc fajny czas. Pochodziłem po Kolunie chwilę, zrobiłem moje zakupy, wypiłem herbatę. Plan jest taki, że teraz pakujemy się, zostawiamy bagaże na dole w hotelu, bo wymeldujemy się już i idziemy na śniadanie z Tomkiem i jego córką. Później pójdziemy do zoo, może pójdziemy jakieś turystyczne spoty obejrzeć. Myślę, że koło 6-7 jedziemy na lotnisko, na lot, który będziemy mieli o 10. No i to będzie konkluzja naszej krótkiej podróży do Hongkongu. Cudownie, fajnie, że się udało, piękna pogoda, dobrze pojedliśmy. Tomka spotkaliśmy, jego rodzinę. Co więcej można. Buongiorno. Dzień dobry, rodzina. Dzień dobry, rodzina. Jak się macie? Dobra, puściliśmy pokój. Mamy nasz cygański wózek gotowy. O, otwarte było. Chcemy zostawić bagaże na dole w recepcji i jeszcze mamy całe popołudnie do spędzenia w Hongkongu. Hurra! Idziemy do zoo, idziemy do zoo! Dlaczego? 4 nawet. Ja nie wiem, bierzemy do domu wszystkie? Dobra, a gdzie będzie spać? Mama, jak się masz? Dobrze? Ostatni dzień w Hongkongu? Co ty na to? Wiktor jest smutny, bo wracamy do Italii. Moje dziecko smutne. Dobra, idziemy teraz jeść. Później idziemy z Tomkiem do zoo.
Dobra, ostatnie śniadanie w Hongkongu to będzie. To będzie ostatnie śniadanie w Hongkongu. Więc trzeba dobrze zjeść. I musimy jeszcze zjeść ostatni obiad i ostatnią kolację w Hongkongu. Anna zajmuje się ajutantę, czyli pomocnik, zajmuje się przygotowaniem stołu dla wszystkich. A Wiktor już zaczął pił mleko na śniadanie. Jak dobrze Anna je. Jak dobrze mama je. Jak dobrze Wiktor je. Mama pojadła dobry humor. Dzieci pojadły dobre humory, to teraz muszę wykorzystać ten czas. Że wszyscy będą dla mnie mili teraz. Wiadomo, Hiszpan tak jak Polak, głodny, Hiszpan zły. Idziemy zobaczyć zwierzęta. Kto chce zobaczyć zwierzęta? Wiktor chce, Anna? Też? Dobra. Nie wiedziałem, że to jest taki malutki autobusik, który będzie po tych krętych ulicach jeździł, da nam w kości. Chyba mam nadzieję, że Wiktor nie popuści. Anna, jak się masz? Dobry humor chyba, skoro śpiewa. Cudowna ta część, gdzie się zaczynają góry. Tutaj uwielbiam chodzić. Takie poczucie, że jesteśmy w dżungli w mieście. Kurde, rewelacja. I zawsze zapominam, żeby sprawdzać, który autobus jedzie, bo jak się bierze jeden z tych małych autobusów na tych krętych drogach, to kurde, czuję, że moje całe śniadanie jest zmielone w tej chwili. Do diabła. Hop, 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 hop. Nie, Tomasz, jak się masz? Relacja. Żyjesz? Nawet nie wiem jeszcze. Tak. Aj, piękny ten ogród tutaj jest. Cudowny ten tutaj ogród jest ze zwierzętami. To się nazywa Hong Kong Park chyba. Hong Kong Park jest trochę niżej. Cudownie, jak miasto w dżungli. Po prostu są liany i wszystkie dzikie drzewa, a jednocześnie są zwierzęta. Jeszcze raz? To jest łap. Chodź. Nie można głaskać. Głaskać, dotykać. To się nazywa głaskać. A co wy tu robicie? Nie wolno tej wody pić, bo ona jest brudna. Tata, jak się masz? Dobra, odpoczynek w parku. Musimy zakończyć i idziemy dalej. Jak wam tutaj dobrze wszystko idzie? Bata Olanda panda. Bata Olanda. Uwaga, Anna! Bata Olanda panda. Tata idzie. Dobra, idziemy teraz na
na deser. Rany boskie, te różnica w poziomie tutaj, nie jest to miejsce na wózek. Jak się ma Wiktorio? Zepsuła się znowu kamera, więc muszę nagrywać tą drugą. Kurde, szkoda, będzie gorsza jakość. Jak się macie? Co możliwe masz? Helikopter. Jesteśmy już na stacji. Otwieramy windę. Otwórzcie się drzwi. Już. No dobra, jesteśmy na stacji najbliższej. Musimy przejechać metrem do kolejną stację i tam złapać ekspres na lotnisko. Powinniśmy być za jakieś 45 minut na lotnisku. Jesteśmy. Nasz pociąg na lotnisko jest po prostu tutaj. Ale chyba nie zdążymy już na ten. Trzeba będzie na następny czekać. Bo tutaj na tej stacji akurat nie można płacić telefonem. Trzeba normalnie bilet kupić. O, gdybym wiedział, to bym kupił online. A Wiktor jak się ma? Abracadabra. No dobra, jesteśmy. Ustawię tutaj to. Jesteśmy już w samolocie, w pociągu na lotnisko. Za jakieś 20 minut będziemy na lotnisku. Grubo przed czasem, mamy czas, nie ma pośpiechu, więc wszystko w dobrej formie. Jak się macie? Jak się ma moja Ania? Dobra, jesteśmy na lotnisku w Hongkongu. Więc mamy bardzo dobry czas, bo jest godzina 7:30, a wylotujemy dopiero o 10:00, więc dzisiaj będzie, staram się, bez żadnego stresu. Musimy zobaczyć, jak tam z biletami sprawa wygląda, z siedzeniami, bo to wszystko takie wisi trochę na takim włosku przez te wszystkie zmiany. To nie mogłem w ogóle z mojej rezerwacji wyciągnąć w internecie, tak jakby nie istniała. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku w tej kwestii. O, moja córka! Muszę przyznać, że lotnisko w Hongkongu to jedno z moich ulubionych lotnisk. Nie jest jakoś najnowsze, nie jest stare, ale jakieś tu mam dobre wspomnienia, wiem mniej więcej jak funkcjonuje i dzięki temu zawsze bardzo sprawne jest dla mnie. Dobra, udało się przejść w miarę szybko. Tutaj chodźcie. Udało się w miarę szybko przejść przez całą kontrolę bezpieczeństwa i imigrację. Jesteśmy już po stronie lotniska tej drugiej. Teraz idziemy do lądu na chwilę się odświeżyć. Mamy jakieś ponad godzinę na mnie jeszcze przed boardingiem. I potem wsiadamy do samolotu.
Tu jest normalne lotnisko. A tutaj jest nasz pokój w lounge'u, w którym nigdy nie byłem. To jest lounge australijskich linii Qantas. I kurde, mają taki cały pokój dla nas, dla dzieci. Trzeba im przyznać, ja tu zawsze jak leciałem linią One World, to zawsze szedłem do tak najlepszego lounge'u, jednego na świecie chyba, czyli Cathay Airways, linii macierzystej linii Hongkongu. Nigdy nie próbowałem do innych lounge'ów, a tutaj ten, kurde, trzeba przyznać, ogromny, cała długość terminala na samym ostatnim piętrze. Szampany, jedzenie i wszystko, ale najważniejsze, że jak lecimy z dziećmi, że dla dzieci jest ta cała przestrzeń. Trzeba przyznać, że całkiem przyzwoity ten lounge tutaj jest. Wszystko tip-top. Tymczasem biorę prysznic. Dobra, musimy iść. Myślę, że dobry pomysł, żeby to taki wrap-up zrobić i zabrać się za drogę. Uwaga na głowę, żeby nie uderzyć się, dzieci. Mama, jak się masz? Co znaczy? Nie znam, powiedz. Tak się rozgadaliśmy, że wyszło na to, że mamy 30 minut do odlotu Labubu. Wyszło, że mamy 30 minut do odlotu, a my jeszcze musimy pociąg, wydaje się, wziąć, więc nagle się okazało, że się robi ogromne ciśnienie, więc biegniemy. Other customers are kindly requested to wait until their zone number is called. Powiedz dziękuję na końcu. No dobra, to udało się bardzo sprawnie wejść do samolotu, więc teraz pędzimy, siadamy, rozgościć się trzeba na całą noc. Samolot trochę mały jest, więc się boję, że tam nie będzie tak dużo miejsca jak w ostatnim locie, ale dam radę. Wiktor, Anna. Przyjechaliśmy trochę później, teraz musimy trochę pędzić, bo teraz trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę paszportową. Zanim w ogóle będziemy mogli lecieć dalej, a mamy tylko godzinę na przesiadkę, więc trzymamy kciuki. Uśmiechnij się, Wiktor. Pokaż zęby. O, dobrze. Pokaż ty teraz zęby. Pokaż ty zęby. O, takie to lubię zęby. Dobra, mamy 15 minut przed zamknięciem gate'u, więc śpieszymy się tak, że nie możemy się pozbierać. Jedziemy szybko? Musimy zostawić wózek. No niestety zdążyliśmy. Niestety idziemy na lot. Gdybyśmy chwilę trochę wolniej szli, to byśmy musieli zostać. Kto tu biegnie, tak? To byśmy mogli chwilę zostać i trochę Paryża odkryć. Co to za chłopiec tak biegnie?
Pokaż, jakie masz piękne buty. O. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le combination. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un acte. Dobrze podróż się była? Spałeś? Czy nie? Ja spałem, Anna spała. Bagaże przyleciały, jesteśmy na lotnisku w Mediolanie, na lotnisku Linate. Nasza nawetta, czy nasz autobus, czy transport na lotnisko już jest zamówiony. Za kilka minut powinniśmy być w drodze po samochód, a potem tylko 2 godziny na południe i jesteśmy w domu. Jak się masz? Dobrze? Dobra podróż, palec w górę? Jesteśmy. A, teraz dobrze widać. Jak zimno, bo po tych 25-30 stopniach w Hongkongu to teraz jest naprawdę zimno do diabła, trzeba przyznać. Nie wiem, ja się na to nie piszę. Wolałbym mieszkać w ciepłym miejscu, żeby było ciepło cały czas. Anna, wolisz tu być czy w Hongkongu? Hongkong czy tutaj? Tutaj! Tutaj jest zimno, a w Hongkongu cieplutko. A mama, Hongkong? Dobra, jesteśmy już w naszym... Co to jest? A, żółw! Jesteśmy w naszym transporcie do parkingu już. Jesteśmy w parkingu, odebraliśmy samochód, wszystko w najlepszym porządku. Za około 2 godziny powinniśmy być w domu, od razu na obiad, a później zrobimy drzemkę, bo chyba wszyscy odrobinę są zmęczeni tą całą podróżą. Chociaż... Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? No i jesteśmy w Sarzanie, dojechaliśmy. Wszyscy spali, oprócz mnie oczywiście. I właśnie wjeżdżamy do miasta, parkujemy, zrobimy jakieś małe zakupy i idziemy jeść. Bo wszyscy głodni, nie jedliśmy dobrego śniadania w sumie. Jesteśmy w domu, więc to koniec następnej podróży i do zobaczenia następnym razem.